Pewnie zaskakuje Was nazwa gatunku. Przecież pstrągi żyją w potokach, a nie w morzu. No, tak i nie. Przede wszystkim nazwa, którą podałem, nie jest nazwą oficjalną. Po łacinie mówi się na tę rybę Salmo trutta trutta. Oficjalnie w języku polskim troć wędrowna. Z określeniem gatunku tej ryby było trochę przygód. Jest tak podobna do łososi, że na forach wędkarskich są specjalne poradniki, jak ją odróżnić. Zresztą do końca XVII wieku uważano, że jest to forma łososia. Ryby te, oprócz wyglądu, mają także bardzo podobne obyczaje rozrodcze. Mianowicie opuszczają wody morskie i składają ikrę w górnym biegu rzek. Stąd też, gdy zorientowano się, że troć to nie łosoś, nazywano ją w Polsce łosiopstrągiem lub łośpstrągiem, a nazwa troć funkcjonuje dopiero od drugiej połowy XIX wieku. No dobra, ale pstrąg? Okazało się, że dane genetyczne wskazują na to, że formą ekologiczną troci jest właśnie pstrąg potokowy, po łacinie Salmo trutta morpho fario. Jest to więc w istocie troć, która odpuściła sobie wędrówki do morza i całe życie spędza w górnych odcinkach rzek. Masową migrację troci i łososi można podziwiać w podmorskich rzekach w listopadzie, a tarło odbywa się zimą. Narybek dorasta w rzekach od roku do nawet 7 lat i płynie do morza, a gdy dorosłe ryby dojrzeją do rozrodu, wracają do rzeki, w której przyszły na świat. Tarło ryb łososiowatych, czyli łososi, troci, pstrągów oraz siei, odbywa się w dobrze natlenionych wodach słodkich, najczęściej w górnym biegu rzek. Łatwo się o tym opowiada, ale zwykle jest to morderczy wysiłek, pokonywanie bystrzy, wodospadów czy nieszczęsnych zapór, które niekoniecznie mają wygodne przepławki dla ryb. Dopłynąwszy do bystrzy o żwirowym dnie, samice obejmują w posiadanie niewielkie terytoria, gdzie wygrzewują w podłożu dołki, do których będą składać ikrę. Zajmowanie dogodnych fragmentów dna często odbywa się na drodze żywiołowych walk między samicami, a i samce walczą zaciekle o dostęp do wybranek. Zaś samice, jak zaobserwowano, są wybredne. Jeżeli amant wykazuje się dobrą kondycją, ma odpowiednio dużą płetwę tłuszczową i jest choć troszeczkę szarmancki, czyli nie atakuje samicy, ma szansę na szybką randkę. Wtedy samica, wykonując specyficzne podrygi, nazwijmy je tańcem, wypuszcza ikrę do dołka w dnie, a samiec niezwłocznie oblewa je na siebie. Proste, tylko że czasami ów taniec samicy jest grą aktorską. Z niewiadomych powodów samice dopuszczają samców do swojego gniazda, wykonują przepisowy taniec, ale nasienie trafia w pustkę, bo ikra nie została wypuszczona. Spełniony samiec odpływa, a samica spokojnie oczekuje na kolejnego amanta. Może jemu się uda zostać ojcem jej dzieci? Na pierwszy rzut oka to nic specjalnego, ale zważcie, że takie zachowanie nie jest niczym innym jak oszustwem i wynika z wybiórczego traktowania samców, najpewniej w oparciu o krytyczną ocenę ich kondycji, a może i innych walorów. Znów okazuje się, że ryby te nie są bezmyślnymi automatami do rozmnażania. Niestety, wskutek nadmiernych połowów liczebność bałtyckich troci bardzo spadła i ludzie zaczęli wspomagać rozród tych ryb. Jeszcze pod koniec XIX wieku wykorzystywano do tego celu larwy wybierane z naturalnych tarlisk, głównie w Dunajcu i Rabie, a następnie hodowano w kontrolowanych warunkach. Gdy to przestało wystarczać, importowano narybek z innych rzek wpadających do Bałtyku. Sytuacja pogorszyła się w latach 70. ubiegłego wieku, gdy powstał system zapór wodnych z Włocławską na czele. Przed przegrodzeniem rzeki powyżej Włocławka łapano rocznie blisko 15 ton troci, a po zbudowaniu zapory 6 kg. Ten efekt został pogłębiony przez zanieczyszczenie wód i nielegalne połowy, więc liczebność troci nawet w rzekach nieprzegrodzonych nie jest wysoka. Dlatego do dziś prowadzi się akcję pobierania ikry i mleczu od ryb łososiowatych wpływających do rzek, by w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach doprowadzić do zapłodnienia i wychować narybek, który zostanie wypuszczony do rzek. Przed tygodniem uczestniczyliśmy w takiej akcji prowadzonej przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku.
Była to pierwsza w tym roku ocena kondycji tarlaków i pobór materiału do rozrodu tych ryb. Mamy nadzieję, że populacja troci będzie rosnąć, a o tym, jakie są z tym problemy, dowiecie się w przyszłym miesiącu. Na dziś to wszystko. Cześć.